Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie. Kolejny odcinek naszych rekolekcji, kolejny odcinek naszych spotkań emigracyjnych z emigracją i dla emigrantów, choć nie tylko. Ostatnio mówiliśmy o tym, że emigracja to wielka szansa, którą można i trzeba wykorzystać. Dzisiaj chcemy powiedzieć sobie o cenie, jaką trzeba zapłacić za emigrację. Wiele jest trudów i niewygód emigracyjnych. Jedną z takich najbardziej doskwierających jest chyba poczucie obcości. Bycie obcym jest trudne. To jest bardzo trudne uczucie, bardzo trudne doświadczenie. Mieli to doświadczenie Izraelici, którzy wychodzili z Egiptu. Mieli też to doświadczenie Izraelici w Asyrii, w Babilonii. Mają to doświadczenie dzisiaj również współcześni imigranci. Warto się z tym uczuciem zmierzyć. Ono jest trudne, ale może być owocne. Jako chrześcijanie jesteśmy obcy. Nie pasujemy do świata, bo Chrystus nie pasuje do świata. Chrystus nie był swój dla świata, my też swoi dla świata być nie możemy. Dlatego emigracja może nam pomóc zmierzyć się właśnie z tą obcością, nauczyć się tej obcości, którą jako chrześcijanie mamy reprezentować. Pomyślcie sobie dzisiaj o tym, kiedy czujecie się najbardziej wyobcowani, jakie momenty życia czynią was najbardziej wyobcowanymi, jakie środowiska czynią was najbardziej wyobcowanymi i w tych środowiskach i w tych momentach uczcie się bycia obcym, tak jak obcy był Chrystus dla świata. Zadajcie sobie też dzisiaj to pytanie, czy w ogóle potraficie sobie radzić z tym doświadczeniem obcości. Ono naprawdę może być błogosławione. Dla wielu z nas i dla mnie osobiście początkowe trudności, poczucie wyobcowania, odizolowanie, tęsknota za krajem, domem, rodziną, przyjaciółmi, krajobrazem, ale i samotność jest bardzo dotkliwa. Człowiek pierwszy raz w życiu czuje się obcy. Poczucie obcości niesie ze sobą taką pokusę powrotu do tego, skąd się wyszło, skąd się przyszło. A Izraelici, kiedy wyszli z Egiptu, mieli tą pokusę powrotu do tego czosnku, do tej cebuli, którą mieli pod dostatkiem właśnie w Egipcie. W życiu duchowym jest taka pokusa, żeby powrócić do swoich starych przyzwyczajeń. Przyzwyczajenia mogą być dobre i złe, ale przyzwyczajenia często są dla nas zagrożeniem. Przyzwyczajenia nasze, one powodują, że nie potrafimy się otworzyć na nowe. Często nie potrafimy się też otworzyć na Boga. Warto wychodzić ze swoich przyzwyczajeń. Dlatego dzisiaj zachęcam was, żebyście pomyśleli, co jest waszym przyzwyczajeniem, które najbardziej na Boga was blokuje. Co jest takim schematem życia, myślenia, mówienia, może traktowania innych, traktowania Boga, co może blokować was na nowe.